Zobaczcie, co kupiłem w Actionie sobie, takie małe urządzenie, dosyć ciekawe. Chciałem je przetestować i pokazać Wam, co to potrafi. W zasadzie będziemy to sprawdzać razem. Jeszcze tego nie otwierałem. Jest to śrubokręt elektryczny, ale taki bardziej precyzyjny i chciałem dzisiaj go przetestować. Tak jak wspomniałem, zostało to zakupione w Actionie przeze mnie. To akurat mi się rzuciło w oczy. Słuchajcie, nawet ma napisane spróbuj mnie. I już sprawdzałem, działa oczywiście. Także bierzemy się za rozpakowywanie. Zrobimy to szybko i sprawdzimy, jak to wygląda. Mamy zestaw oczywiście różnych końcówek tutaj dołączony do samego śrubokręta. No i oczywiście główny bohater, czyli wkrętak elektryczny, bardzo precyzyjny, tak jak widać wyposażony jest w oświetlenie tutaj z przodu, w jakieś lampki LEDowe, które powinny troszkę chociaż rozjaśnić przestrzeń, którą używamy do wkręcania. Tak jak widać, nie jest to silne światło, ale zawsze coś tam pomoże. Z tyłu mamy port ładowania. Jest to port ładowania typu C, także całkiem fajnie. Dodatkowo jest tutaj jakaś dioda. Zaraz zobaczymy, podłączę to i sprawdzę, jak to się zachowuje. Prawdopodobnie jest to dioda. Tak jest. Ona świeci tutaj, sygnalizując nam, że urządzenie się ładuje. Tak jak mówiłem, kabel typu C tutaj pasuje. Nazwa tego urządzenia Varo, albo nazwa producenta oraz dodatkowe oznaczenia tutaj z normami i certyfikatami. Pokazane, że jest 320 mAh bateria, czyli bardzo mała. Bateria litowo-jonowa. Bardzo mała pojemność oczywiście. No ale to może wystarczy, żeby używać go przez jakąś dłuższą chwilę. Zobaczymy też, to będę testować. 4 V napięcie zasilające. A tak dziwnie 4,2 w zasadzie pewnie jest. Nie ma żadnych części, które możemy tutaj rozkręcić. Wszystko jest tak naprawdę zabudowane dosyć fajnie i zgrabnie. Nie ma nic wystającego, oprócz tych dwóch przycisków lekko wyprofilowanych, tak jak widzicie, które mogą tutaj nam służyć do napędu, oczywiście w różnych kierunkach. Końcówki są wyjmowalne, zaraz sprawdzimy, czy są magnetyczne. Z tego co widzę, że wciąga troszkę sam, więc prawdopodobnie jest tutaj zamontowany jakiś magnes w środku, który będziemy oczywiście testować. Przyjrzymy się oczywiście jeszcze opakowaniu. Tutaj opakowanie zawiera dwie kieszonki z jednej i z drugiej strony, które po otwarciu ukazują nam właśnie i dają nam dostęp do tych końcówek, które tutaj widzicie. Końcówki różnego rodzaju. Co my tu mamy? Takie właśnie są końcówki. To wszystko jest miniaturowe do bardziej precyzyjnych zajęć oczywiście. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o obudowę. Dodatkowo jest instrukcja. Instrukcja ukazująca, jak to powinno być ładowane. Z opisem. Oczywiście prawdopodobnie jest też język polski, który zaraz tutaj spróbuję znaleźć. Jest czeski, francuski, holenderski, rumuński. No i się okaże, że polskiego nie ma i będą jaja. Dobra, tu jest PT. Jest i instrukcja w języku polskim, oczywiście, dziwne by było, żeby nie było. Zasady bezpieczeństwa, jaki jest montaż i demontaż nasadek, uruchamianie tego urządzenia. Takie podstawowe informacje, które zawarte są właściwie na dwóch stronach. Na tej tutaj, a właściwie na trzech, tak jak widać. Bo tutaj mamy już holenderski, więc strona pierwsza, strona druga, no i strona trzecia. Teraz przyjrzymy się końcówkom. Na początek zastanówmy się, co można nim rozkręcać. Oczywiście nic dużego, to nie jest śrubokręt elektryczny do prac elektryka właściwie. To jest bardziej śrubokręt do prac elektronicznych, czyli do rozkręcania małych rzeczy, które na pewno każdy z Was czasami robił w domu. Nie jest to żaden profesjonalny sprzęt, ale bardzo przydatny i niedrogi, który możecie użyć sobie na przykład, żeby naprawić sobie swoje jakieś drobiazgi w domu.
Na początek spróbuję rozkręcić ten dysk SSD. Przy okazji zobaczymy, jak wygląda dysk SSD w środku. Oczywiście jest całkowicie sprawny, więc nie będę go niszczył. Końcówka, która założona była oryginalnie, dokładnie pasuje tutaj do tych śrubek. Jest to końcóweczka, już Wam pokazuję. PH0. Taka jak tutaj widzicie. Tą końcówkę oryginalną, która była na nim założona od samego początku, użyjemy do odkręcenia tych właśnie małych, drobnych śrubek w dysku SSD. No i zacznijmy. Bezproblemowo, oczywiście. Śrubki są ze stali nierdzewnej, więc się nie są magnetyczne, więc tutaj trzeba uważać, ale bardzo fajne dopasowanie powoduje, że trzymają się dosyć dobrze, tak jak widzicie. Ale to nie ze względu magnetycznych, tylko ze względu wyprofilowania tej końcówki. Końcóweczka jest bardzo dobrze wyprofilowana i świetnie siedzi w tych śrubkach. Bez większego trudu. Oczywiście śrubokręt sobie radzi. Przypomnę, że jeszcze go nie ładowałem w ogóle od samego początku, więc prawdopodobnie bateria też nie jest jakoś super pełna, ale test wytrzymałości i długości użycia będziemy robić w późniejszym terminie. Tak wygląda w środku na pierwszy rzut oka dysk SSD. 2,5 cala. Zostały tutaj dwie śruby. Możemy je także odkręcić. Troszkę niżej wezmę, żeby nie spadły. Tak jak widać, bez żadnego większego oporu ani problemu śrubokręt sobie z tymi śrubami poradził. No i tutaj mamy kości domontowane. Tak jak widać, dysk wygląda w ten sposób. Teraz go z powrotem skręcimy. Wszystkie śrubki są takie same, więc będą pasowały w każdym miejscu. Teraz można zamknąć dysk i dorzucić ostatnie 4 śrubki. Za chwilę spróbujemy inny rodzaj śrub magnetycznych. Zobaczymy, czy magnesik się trzyma. Tutaj to wyprofilowanie końcówek pozwala na dobre nałożenie. Tak jak widzicie, podstawowe ruchy powodują, że końcóweczka trzyma śrubkę w tym miejscu. Jeżeli ją odwrócę, od razu nie wypadnie, ale jeżeli delikatnie stuknę, to ona oczywiście wypada. Także po prostu wyprofilowanie tutaj tego, dopasowanie końcówki do łebka tej śrubki jest bardzo dobre i pomaga w utrzymaniu właśnie na miejscu śruby. Co za tym idzie, sam proces dokręcania i odkręcania jest bardzo wygodny. I tym sposobem w parę chwil złożony został z powrotem ten dysk SSD. Teraz mam komputer tutaj, który będę próbował odkręcić za pomocą tego śrubokręta. Zobaczymy, jak to sobie z tym poradzi. Tym razem śrubki są troszkę inne. Tak jak widać, łebki są heksogenne, więc to są torksy bądź coś w tym rodzaju. Zaraz spróbuję znaleźć końcóweczkę i dopasować ją do właśnie tych śrubek. Końcówka, która pasuje do tych śrub, to jest T8. Zobaczcie, jeżeli chodzi o wyjmowanie i wkładanie tych końcówek, to jak ktoś ma takie wielkie paluchy jak ja, to może być delikatne utrudnienie, chociaż idzie tutaj jeszcze z przodu złapać za końcówkę i ją w miarę swobodnie wyciągnąć. Potem, żeby to włożyć, wystarczy końcówkę nałożyć w tym miejscu i docisnąć i końcówki się już trzymają. Także bierzemy T8. Ona pasuje tutaj idealnie. Tą odłożę na bok i spróbujemy odkręcić jedną ze śrub. Tutaj był mały, delikatny problem, ponieważ śrubki już dosyć mocno siedzą, dokręcone poprzednio, ale widzę, że niestety magnetyzm tutaj jest na niskim poziomie, jeżeli chodzi o końcówkę, czyli sama końcówka nie przewodzi magnesu tutaj, nie przewodzi magnetycznie. Ona sama w sobie prawdopodobnie ma, bo jeżeli zrobię delikatnie tak, to ona zostanie wciągnięta, tak jak widzicie. Ale sama końcówka nie przewodzi magnetycznie, a mogę Wam pokazać dlaczego. Tu mam odkręconą śrubę i ona w żaden sposób nie chce się przykleić do śrubokręta.
ani do końcówki jego, mimo że jest luźna. A w momencie, gdy wezmę na przykład taką latarkę z magnesem i przyłożę magnes, to oczywiście już ta śrubka jest magnetyczna. Więc nawet sprawdzając w ten sposób, nie ma w ogóle tutaj żadnego magnetyzmu w tych końcówkach. Łebki heksogenne są troszeczkę inaczej wyprofilowane, poza tym te śruby już są dosyć dojechane, więc one też nie trzymają się idealnie. Tak czy inaczej idzie to odkręcić i dokręcić bez większego problemu, ale niestety bez magnetyzmu. Co można powiedzieć o tym urządzeniu? Że jest bardzo poręczne, bardzo wygodne, bardzo ładnie zbudowane. No i powiem Wam, że trzyma się całkiem nieźle w dłoni. Bardzo dobra, responsywna reakcja na przyciski. Delikatne podświetlenie, które tutaj minimalnie powoduje, że można sobie w ciemniejszym pomieszczeniu zobaczyć dokładnie śrubkę, którą chcemy odkręcić. Brak magnetyzmu na końcówkach, to jest jeden minus. No i cóż, z minusów waga jest dosyć lekka, także fajne, ale też nie jest za lekkie. Ja lubię cięższe urządzenia, więc tutaj nie będę oceniał tego pod względem wagi. Dla mnie jest akurat fajnie stal nierdzewna, lekko wyszczotkowana, także dosyć fajnie to jest skonstruowane. Myślę, że do takich podstawowych prac typu komputer czy jakieś sprzęty drobne w domu jest to idealne narzędzie. Jeżeli lubicie oczywiście śrubokręty elektryczne tej klasy. Jeżeli chcecie kupić, zapraszam Was na wycieczkę do sklepów Action. Nie jest to film sponsorowany, kupiłem to za swoje pieniądze, no i chciałem Wam po prostu pokazać, jak to wygląda. Zapomniałem Wam oczywiście dodać, ile to urządzenie kosztuje. W dniu, kiedy ja je kupowałem, czyli jakieś 2 tygodnie temu, kosztowało około 60 zł. Wrzucam małą fotkę, żebyście zobaczyli, zrobiłem zdjęcie tego na półce. Jeżeli potrzebujecie takiego drobnego narzędzia do pomocy, które lekko uprości Wam pracę przy drobnych śrubkach, jak najbardziej polecam. Subskrybujcie także kanał oraz dajcie łapkę w górę. Napiszcie, jakich Wy używacie śrubokrętów elektrycznych, małych, precyzyjnych bądź zwykłych, większych. Będę na pewno co jakiś czas wrzucał coś takiego. Ostatnio też trafiło mi się kilka narzędzi elektrycznych, a właściwie dodatków z Biedronki, więc będziemy je także sprawdzać.